Moim projektem dyplomowym jest w pełni działająca gra point and click pod tytułem Lydia. Gra powstała w pracowni projektowania gier i komiksów pod nadzorem doktora habilitowanego Daniela Mizielińskiego. Grę stworzyłam za pomocą programu Unity i wspomagałam się pluginem Adventure Creator, który pozwala na dewelopowanie gier wideo bez znajomości oprogramowania. Szata graficzna oraz mechanika była zaprojektowana przeze mnie, ale cała muzyka była zrobiona przez Julię Osiecką. Zdecydowałam się stworzyć grę w języku angielskim, aby mogła trafić do szerszej publiczności, gdyż mam zamiar opublikować ją za darmo na stronie internetowej itch.io. Gra skupia się na fabule, postaciach i praktycznych łamigłówkach. Opowiada o małej Lidii, dziewczynce pochodzącej z sierocińca, która trafia do rodziny zastępczej. Pani Bobrowska zajmuje się 2 innymi sierotami, ale też i swoją własną córką, Eleonorą. Nowe siostry Lidii są wobec niej życzliwe, wszystkie oprócz Eleonory, która wydaje się oschła i wredna. Gra toczy się dalej, podążając za nowym życiem Lidii i narastającym napięciem między siostrami. Gra ma potencjał skończyć się morderczo, ale jest sposób na zaprzyjaźnienie się z Eleonorą i zdobycie happy endu. Gra ma 5 różnych zakończeń, aby zapewnić graczowi możliwość eksploracji różnych scenariuszy i utrzymać jego zainteresowanie na dłużej. W zależności od wyborów gracza, fabuła gry zmienia się. Sama gra jest dosyć krótka, można ją przejść w około pół godziny. Jest to typ gry point and click, która polega na zbieraniu przedmiotów i używaniu ich w interaktywny sposób z otoczeniem naszego protagonisty lub protagonistki. Gracz może też wejść w interakcję i rozmowę z innymi postaciami w grze, co często może zapewnić wskazówki, co ma robić dalej. Planowanie mojego projektu dyplomowego zaczęłam od szkicu postaci i zastanawianiem się, jaką będą mieć osobowość. Następnie powstała luźna fabuła i scenariusz, który rozpisałam na początku ręcznie. Razem z nim powoli powstawały szkice pomieszczeń i środowisk, w których nasza protagonistka będzie się poruszać. Przeszłam do pracy w kolorze i zaprojektowałam docelowe sprite'y postaci. Zanimowałam ich cykle chodu i mowy w Photoshopie, zarówno jak i jedną cutscenkę. Coraz bardziej dopracowane szkice i rysunki pomieszczeń powstawały równolegle do rozpisu całego przebiegu gry, włącznie ze wszystkimi możliwymi konwersacjami i zakończeniami. Wtedy byłam gotowa otworzyć program Unity. Musiałam nauczyć się go obsługiwać wcześniej, zarówno jak i plugin Adventure Creator, ale najwięcej się o nim nauczyłam podczas samego tworzenia gry. Moimi inspiracjami były gry od deweloperów Kill Monday Games. Mimo tego, że moja gra nie zalicza się do horrorów, tak jak na przykład Fran Bow, to ma w sobie lekko mroczną stronę, tak jak Little Miss Fortune. W obu tych grach zafascynował mnie koncept młodej protagonistki, która zmaga się z groźnymi sytuacjami i używa swojej pomysłowości i ciekawości, aby sobie z nimi poradzić. Inspirowałam się również moimi rysunkami z 2019 roku, kiedy zmagałam się z depresją i stanami lękowymi. Były one użyte jako pomysły na przykłady twórczości postaci Eleonory i środek do pokazania jej własnych, nieco innych problemów psychicznych. Gra w końcu jest w podobnym stopniu skupiona na Lidii, jak i na Eleonorze. Praca nad tą grą była bardzo budującym i informatywnym doświadczeniem, które nauczyło mnie dużo na temat game devu. Z wielką chęcią podjęłabym się kolejnego projektu z podobną mechaniką, ale o dłuższej, bardziej wciągającej fabule. Na swojej drodze popełniłam wiele błędów i naprawianie technicznych usterek czasami zajmowało godziny, ale jestem bardzo szczęśliwa, że udało mi się zajść tak daleko i w pełni skończyć ten projekt.